I'm prepared for Chilean rounds. It's not. Przygotowuję się pod pełen dystans, zawsze wykonuję taką pracę, żeby przewalczyć te 15 minut. W praniu wychodzi to tak, że ja szybko po prostu nokautuję. Nie mam na to wpływu, tak po prostu walczę i to jest mój styl. Moment. Panie, co załatwiłeś temat? Krótka piłka. Dobra. Bierzemy eski. Bierzemy eski, Tak, bierzemy dobrze. eski, To klasycznie. sytuacja, panowie, dobrze, że jesteście razem. Będzie tłumaczył Ibrahimowi, dobrze? Razem jesteśmy. No, trudno. Taki był plan, Mamet, na wagę? 93, 92. Może być ponad 25 kg różnicy, myślisz? Ile pójdzie? Myślisz, że 120 będzie miał? W dniu No on walki? mówi, że on 115 niby będzie, nie? No to... What? I made No ponad 20 do... No tak. This is okay? O kurde. Tak, 25. Czyli jak to powiedziałeś wczoraj na konferencji, uciekania nie będzie. And write me how it should be. Uciekanie to jest jakbym wyskoczył z klatki i uciekł. Przetłumacz młode. Uciekanie nie będzie. He was talking about the bet. There was about the takedown. Whoever does the takedown first needs to pay you the money. If you say before yes, I do, then okay. But I think you don't want to make this. He told me that you want to fight him stand up, but first he was preparing only for the wrestling. If you want stand up fight, I fight stand up. If you want, I'm prepared for all. I think he talk only. Jedną, drugą. I bardzo Ci dziękuję. Zaproponował 1000 zł. Ten, kto pierwszy obali, wygrywa. Ja zaproponowałem 1000 euro, ale szczerze, później coś innego z tego wyszło, że chodziło mu chyba o to, że ten, kto obali pierwszy, to będzie płacił, czyli taka bardziej kara, wiesz. Czyli chodziło mu chyba widocznie o to, żeby walczyć w stójce, ale sam szczerze nie wiem, się pogubiłem. Zobaczymy, może coś na wadze wyniknie z tego, więc będę wiedział dokładnie, o co chodzi. Ale będę gotowy na wszystko. No. Ja przykład raz obali, to już będę wiedział, że nie ma zasad. Robiłem zapasu dużo, ale stójki nie ominąłem, więc będzie walka w stójce, będziemy się napierdzielać, a jak będzie do obalenia, to typowo MMA, walczymy po prostu. Wszystko wyniknie tak wyłącznie z walki. Najważniejsze, że już do tej walki dojdzie, powiedzmy zwieńczymy, kto jest numerem 1, kto jest numerem 2, więc to będzie najważniejsze. Dobra. Znowu mnie nagrywasz i będziesz to udostępniać publicznie. Chcesz robić siarę? Nie. Tylko nagrałem ci, żeby ci nie było smutno, ale... Większej siary niż łaja. Po drodze nie może być. Wszystko w normie. C'est la façon, ça. Coup de mot. Ready for this one? Brother, give me that. Another big opportunity for me. This time it will be different result. I will be new KSW champion, that's for sure. It will be great fight. I'm very happy that I'm on the biggest card this year and there will be a biggest fight in KSW history. They say to me they offered a few of the fighters from rankings to fight with me. Narkun was fighting that day and he didn't accept the offer. Maybe better for him that he does and I hope we meet in the future for sure because I want to revenge my only loss. He wants for a fight with you 4 times more money for this fight. Yeah. So he thinks that I'm worth of that all of money. That's good. That's good to hear. I'm happy. Good point, Tomasz. Good point. I agree with you. I think he needs to gain some wins, especially when I become champion. It will be different. So he needs 1 or 2 wins to come back. I think it's good for his spirit and everything, and then I will be more than happy to meet him again. So I beat this guy in 1 minute. I knock him out. They say he's a garbage fighter, but I knew he's tough one, and he proved now against Tomasz. He got back on a big win, and I'm expecting to meet him again. Very interesting opponents for me in the future, for sure. O, ty jakbyś w kamerę trafił, to byś wiesz, żeby cię zabił. To jeszcze raz.
when I arrived back home in Ireland, about 5 days later, I got a text message saying we'd like to get you on the Gliwice card. And then they sent me pictures of the Gliwice arena, and I was like, yeah, I'll fight on that, no problem. So that's worth spoiling Christmas for. But yeah, that was the card, because I was originally meant to fight Shamad at KSW 73, but he got an injury, so Milos replaced him. So now we get to do it on Saturday again in a bigger arena. Zawsze uważałem, że KSW to jest marka sportowa, gdzie są sportowcy, którzy mają w sobie też markę. Jeśli przyjdzie tu jakiś freak fighter i słynie ze złych czynów, to nie chciałbym brać tam udziału, bo gdybym chciał być w cyrku, to byłbym w cyrku, a że jestem tu, bo chcę być jej stronę sportową, dlatego tak uważam, nie? Im mniej promowania złych rzeczy, tym lepiej dla mnie, dla naszych dzieci i młodzieży, no. Dobry przekaz zawsze jest dobry, nie? Nie wiem jak Mamed na to patrzy, ale tak mi się wydaje. Ja jak zawsze zgadzam. Trzeba dać młodym dobry przykład, żeby wyrośli na dobrych ludzi. Złego przykładu. Tam we frikowych miejscach nawet nikt dla żartu nic pozytywnego nie mówi. Ja nie słyszałem, żeby chociaż dla żartu ktoś powiedział coś dobrego. O to mi chodzi. Jak nie słyszałeś? Bardzo fajnie się rusza w stójce. W parterze też jest dobry, bardzo. Tylko bardzo jest mi przykro, że eksperci, czyli pseudoeksperci, tak uważam, że w Polsce jest mało ekspertów, naprawdę mówię. To jest moje zdanie, może się nie zgadzać, że jest na tyle dobry w parterze, że mógłby mnie poddać. Ja uważam, że oglądając 10 lat walki Mameda i jego wszystkie poddania, to nikt nie jest w stanie podbić mojego jiu-jitsu. Tak uważam. I co mam powiedzieć? 2 tygodnie temu Conor McGregor do mnie dzwonił i mówił, że cała Irlandia jest za mną, no to coś jest nie halo tu. Akcja. Przez prawdę mnie. To drugie prawe. Okej. Plecami są dobrzy, bez nerwu. Chodzi mu za uciek, będzie okej. I akcja. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Samopoczucie wiadomo mogło być lepsze, bo bym sobie zjadł już jakiegoś burgera. Wszedł drwal teraz do Maka i koliduje to z tymi przygotowaniami. A jak we wcześniejszym vlogu mówiłem, aspiruję do wagi ciężkiej i pewnie mnie zobaczycie w wadze ciężkiej, ale po walce nadrobię to wszystko i uśmiech też wróci na twarz. Super, że jeszcze raz udało się tak w takim krótkim czasie zorganizować tą walkę na takiej gali, gdzie jeszcze nigdy w życiu nie walczyłem na tak dużej hali. No świetnie, no się doczekać po prostu nie mogę, jak zobaczyć tych wszystkich kibiców, jak to mnie wyglądało. No cóż, teraz mam kilka asów w rękawie na to, jak zdetronizować te palce w oczy. Z Jankiem trochę trenowałem te uniki, długo szlifowaliśmy to, żeby to pykło. Na walce na pewno nie dam się zaskoczyć, pewne obrony były naprawdę studiowane przeze mnie. Sam Janek tutaj mi pomagał właśnie, żebym drugi raz tego palca w oko nie dostał, gdzieś tam unik troszeczkę zrobić, rękę przystawić. Wiadomo, teraz nie będę zdradzał tego, bo tego było sporo, ale kilka asów w rękawie jest. Jest jakakolwiek, nie wiem, recepta? Zniwelować może te palce? Czy zmiana rękawie? Czy... Wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę jakbyśmy pozbawili prostowania palcy, to będzie zaraz przeszkadzało w parterze, w zapasach, więc jak ktoś jest takim zapaśnikiem, to będzie mu ciężej tam utrzymać przeciwnika, więc wątpię, że coś aż takiego wow się zmieni, no bo nie ma jak. Chyba że będziemy w goglach walczyć pływackich, to wtedy będzie git. Tak, wypycham jaja. Głowa nisko. Uśmiech. Tak, niżej i rano. Niżej ręce jeszcze. Lekki buły. Niżej głowa. Odwróć flagę, bo na głowie ci się zawiesiła z tyłu. Co ona się zawija, jak ją łapie? Dobrze. Trochę do tyłu jeszcze. Lub wiaterek. Dawaj radę. Lub wiaterek. Tak, czasem wracam do tej walki z Kubą, ponieważ i przegrana z nim, przegrana z Antonem Raciuciem. Tutaj wiatrów skrzydła, więc mocno się rozwinąłem mentalnie jako zawodnik od momentu tamtej porażki z Kubą i często wracam do tego momentu, żeby poczuć ten gniew, który w tamtym momencie poczułem po walce i żeby on mnie gdzieś w jakimś stopniu motywował do kolejnej pracy, bo sportowcy znają to uczucie, bo jeśli nie znasz uczucia przegranej, to nie jesteś sportowcem, bo tak naprawdę to uczucie przegranej jest tym, co bardzo mocno motywuje zawodników i co odróżnia zwycięzców od właśnie tych przegranych, bo zwycięzcy wyciągają wnioski z porażki i rozwijają się dalej, a ci co przegrywają i się poddają, to oni są takimi prawdziwymi przegranymi.
Podejrzewam, że gdzieś po tamtej walce siedziałem mu w głowie. Przegrał tą walkę przed czasem. Myślę, że przed tym pojedynkiem naszym drugim był cały czas uważany za lepszego zawodnika ode mnie, a walka potoczyła się tak dosyć jednostronnie w stójce. Dostawał był jeden moment w parterze w drugiej rundzie, jeśli się nie mylę, gdzie Kuba miał przewagę, ale poza tym to walka była dla mnie. Jestem w stanie zrozumieć to, że gdzieś go to bardzo motywuje i nie zależy mu wcale na pasie, tylko na tym, żeby skopać mi tyłek. To co? Jak najbardziej rozumiem, czuję ten vibe, który ma Kuba, bo znam to uczucie też. Myślę, że na pewno skradniemy show, że ja mam taki wachlarz techniczny i Kuba ma taki wachlarz techniczny, który cały czas rozwijamy, jesteśmy coraz lepszymi zawodnikami z walki na walkę. Ja już mam kilka bonusów w KSW za walki wieczoru, Kuba chyba za walkę wieczoru jeszcze nie miał, więc może to jest ten moment, kiedy go zdobędzie. My jesteśmy bliżej końca swojej kariery, bardzo blisko końca swojej kariery, Mariusz i ja. Przybyliśmy jakąś razem tą drogę i każdy z nas wniósł cegiełkę do budowania tej dyscypliny. To jest wyjątkowe wydarzenie pod tym względem też i ja to zdaję sobie sprawę, że tak jest, że przybyliśmy tą drogę i na koniec tej drogi spotykamy się. I to jest jedno z najważniejszych tak naprawdę dla mnie. Też jakby wynagrodzenie takie, że mogę wyjść z Mariuszem zobaczyć. Tak, do mnie wracasz. Mamy? Dzięki. Jakaś tam radość mamy. No, super. Tak? Git chłopaki. O, widzisz, mamy coś takiego by zrobił jeszcze. Jeszcze popatrz, nie? Pięknie. Daj teraz coś przodem fajnego. O, widzisz. O, widzisz, właśnie tak. Widział opcję? Mizernie. 117,5. Tak, 117,5. Tak? No, rano było 116, 115 wie. Widzisz? Bardzo dobrze. O, ty. Dlaczego tak pasłeś się? Z pytaniem... Masz tak. No i tak, niby będziemy się ganiać. Posłuchaj, przysiady. No i dobra, witam. Przysiady rób. No i co powiedz, no i co ja mam z nim zrobić? No i za którą rękę? Za rękę, za nogę? Tak. No i to, dobra, dźwigaj teraz. Teraz ty drugą stronę. No to dźwigaj, no. Zostaw! Nie! Ale to zostaw! Ja nie hurra! No i teraz twoja kolej. Nie! Zostaw mnie! Idź, podpisuj. Papa jak nagrywają, no. Słuchajcie. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ja ci powiedziałem, nie rób tak, na głowie nie rzucaj. To ty masz mnie dźwigać. Wariaci. Trzymaj, zmiana markera. Ojejku. Dobra, przeciwnik, patrzymy się, wracasz do mnie, robisz gesty, groźny, zwycięzca. Tak jest, cały czas grupy, cały czas tak mamy. Po tylu latach, kiedy bijemy się już tyle lat, 14 lat prawie, więc podchodzimy do tego normalnie jak do pracy. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Wchodzi dwóch zawodników, zawodowców, no i robimy robotę. Któryś z nas musi być tym numerem 1, ktoś będzie numer 2. Lada dzień zobaczymy. Miałeś okazję poczuć kilogramy. Mamy dach halidowy, bo gdzieś tam go przeblokłeś przez swoje barki, ponosiłeś. Ciężko, lekko? Nie no, mamy to akurat jest sporo lżejsze, ode mnie 93 kg waży, ja ważę prawie 120, no to jest spora różnica między nami. No i u mnie troszeczkę tej siły co by nie było, mimo że ja już nie dźwigam zawodowo tych ciężarów, ale jednak ta pamięć mięśniowa jest. Oczywiście, że trenuję na siłowni prawie codziennie, co drugi dzień, ale to są zupełnie inne treningi, inna specyfika treningów, ale jednak ta pamięć mięśniowa jest i dla mnie w przysiadzie 200 kg podnieść jest to pestka, czy tam 200 kg w martwym ciągu, już nie mówię o innych bojach, więc mimo
mimo to, że nie trenuję na siłowni, ale to te 90 kg za dobrych czasów 100 kg jedną ręką podnosiłem, więc nie byłby to problem. Od dzisiaj 100 kg jedną ręką może nie, ale te 60-70 kg spokojnie jedną ręką podniosę.